Dzień dobry, witam na kanale 83200. Moim gościem jest dzisiaj Adam Siemiński. Dzień dobry. Trzeba wiedzieć, że to jest jedyny agent koszykarski w Starogardzie z licencją FIBA, o ile się nie mylę. Zgadza się. Powiedz Adam, skąd pomysł na taką działalność jak koszykówka i to jeszcze bycie agentem koszykarskim? Koszykówka od zawsze była moim hobby. W którymś momencie jako dzieciak przestałem rosnąć, więc jakby i gra w koszykówkę zaczęła być trudniejsza, może mniej sprawiająca przyjemność. No, a jeżeli chodzi o agencję i o samą licencję, to w którymś momencie starałem się pomóc kilku chłopakom grającym nie tylko na Kociewiu, ale w Polsce. Mając na myśli chłopaków, mam na myśli Amerykanów, z którymi zawsze miałem dobry kontakt, również ze względu na barierę językową bądź jej brak. Ale szybko do mnie dotarło, że mogę ich reprezentować tylko i wyłącznie jako agent, członek ich rodziny bądź prawnik. Najłatwiej było stać się agentem. W którymś momencie postanowiłem, że po prostu dowiem się, jak zrobić taką licencję i ją zrobię. Opcje były dwie. Albo licencja Polskiego Związku Koszykówki, albo licencja FIBA, która umożliwia pracę na całym świecie. Poza NBA. NBA ma swoją licencję. Więc nawet nie było żadnego kursu FIBowskiego. Zapisałem się po prostu na egzamin, gdzieś tam odległy termin, 7-8 miesięcy od momentu decyzji. Raz w roku dla Europejczyków jest przeprowadzany taki egzamin. Egzamin odbywa się w siedzibie głównej FIBA w Genewie. Trzeba tam dolecieć, zapłacić za egzamin i tak dalej. Jakieś tam... Jak wygląda egzamin? Egzamin wygląda tak, że przed egzaminem jest wprowadzenie, czyli można powiedzieć, że jest to wykład około 90 minut osoby odpowiedzialnej w FIBA za agentów, czyli rozmawiamy, zadajemy sobie nawzajem pytania, przedstawiają FIBA, dostajemy jakieś tam biuletyny, informacje, tego typu rzeczy, żeby jeszcze jakoś tam się z tym wszystkim zapoznać, a potem jest egzamin, nie pamiętam dokładnie, czy to było typowo ABC, ale większość pytań właśnie tak wyglądało. W języku angielskim oczywiście. Tak, w języku angielskim, wszystkie materiały też są w języku angielskim, przynajmniej te, na których ja pracowałem, na pewno nie było ich po polsku. Po egzaminie zapraszają nas bardzo miło i serdecznie na obiad. Po obiedzie jest ogłoszenie wyników i właściwie to wszystko. Czy zwiążą się z tym jakieś obowiązki? Rozumiem, że bycie agentem FIBA to nie tylko przyjemność, bycie agentem FIBA, ale również obowiązki. Znaczy, oczywiście są to obowiązki, jest to swojego rodzaju prestiż, jest to największa federacja koszykarska na świecie, jedna z największych federacji sportowych, więc są to standardy, jest to know-how, według którego trzeba pracować i też mnóstwo przepisów, które trzeba znać. Chociażby to, w którym momencie można podpisać umowę z nieletnim, co trzeba mu zapewnić, kiedy jest młodszy niż 16 lat, starszy niż 16 lat, jakie są maksymalne prowizje, okresy umów z zawodnikami itd. Jest tego sporo, zawodnicy tego nie zdają, a niektórzy nieuczciwi ludzie wykorzystują, podpisując umowy niby na 2 lata, czyli maksymalny okres, ale jednak jeżeli się jej nie wypowie, to ona automatycznie przechodzi na kolejne 2 lata. To jest niezgodne z przepisami FIBA. Tajfun. Mój towarzysz dnia. Także spędza ze mną dnie w biurze, czasami jeździ w jakieś trasy. Nie mam problemu, żeby go zabierać. Jest wychowany, grzeczny. Ale na halę nie wchodzi. Tam gdzie pozwalają. Tam gdzie pozwalają. Jak pozwalają, to wchodzi. Był z nami na obozie dla dzieci, 80 dzieci, 10 dni był z nami. Nic nie odwalił. Dzieci na nim spały na materacach. Kto jest w Twojej stajni, jeżeli możemy zdradzić? Dopiero zaczynam, więc tych zawodników znanych nie ma wielu. Natomiast pierwsza moja zasada jest taka, że nikomu nie mówię nie. Sam zajmuję się nie tylko koszykówką, więc to też nie jest tak, że szukam tych zawodników za wszelką cenę. Najczęściej znajdują mnie oni. Ale z zawodników znanych w Polsce Mike Hicks, Thomas Davis, Anthony Miles. To jest taka trójka, z których jestem naprawdę zadowolony, z którymi jestem zżyty, z którymi współpracuję od lat. Nawet wtedy, kiedy jeszcze nie miałem licencji, to
pomagałem im w pewne rzeczy pozałatwiać. Wszyscy są świetnie znani w Starogardzie. Tak, oczywiście, no to też ułatwiło mi, powiedzmy, pozyskanie ich, ale zanim ich pozyskałem, była też przyjaźń, która trwa do teraz, więc zdobyłem to zaufanie, zdecydowali się powierzyć mi swoje kariery. No i można moją pracę też ocenić przez to, gdzie teraz są, jak się sprawy potoczyły dla nich przez ostatnie 2 lata. A jak wygląda, to ciekawe bardzo, musi być normalny dzień agenta w sezonie? Czy sezon jest okresem trudniejszym dla agenta, czy off-season jest trudniejszy? Chyba off-season, tak mi się wydaje. Off-season zdecydowanie jest bardziej interesujący, bardziej intensywny, ponieważ chociażby tych telefonów, kontaktów z drużynami, z zawodnikami jest więcej. Jak wygląda normalny dzień? Tak naprawdę nie ma normalnego dnia, bo nie wiadomo, gdzie co się wydarzy, kto jakiej pomocy będzie też potrzebował, bo to nie tylko podpisywanie kontraktów i kasowanie prowizji, to też pomoc w najróżniejszych sytuacjach. Nie wiem, jakaś stłuczka na parkingu, dziecko chore, cokolwiek. Mój dzień wygląda tak, że zaczynam pracę bardzo wcześnie, gdzieś około 6-7 rano. Po południu próbuję wrócić na 2-3 godziny do domu, odpocząć i wracam do biura po raz kolejny około 9-10 wieczorem, ze względu na to, że różnice czasowe są ogromne i czasami, kiedy chce się porozmawiać z Meksykiem, z Los Angeles, z Irakiem, to trzeba się do tych godzin dostosować. Los Angeles to -9 godzin w porównaniu do Polski, Teksas -7, więc nawet zadzwonić do czyjejś mamy, czy złożyć mamie zawodnika życzenia, to -7 godzin. Bo tak naprawdę to przecież musi zdobywać tych zawodników, a większość czołowych zawodników utalentowanych gra w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie. Rozumiem, że kontaktujesz się bezpośrednio z zawodnikami lub też agentem amerykańskim w Stanach Zjednoczonych. Jak to wygląda, żeby zdobyć tych zawodników dla Europy? Tak. Ja nie mam potrzeby, tak jak powiedziałem wcześniej, rekrutowania nie wiadomo jakiej ilości tych zawodników, więc zazwyczaj kontaktują się ze mną oni sami, bądź też ich agenci, którzy szukają pomocy, szukają zaufanych agentów, z którymi mogą współpracować, którym mogą oddać tych zawodników, nie wiem, powiedzmy na rynek polski, na rynek skandynawski, którym będą ufać i z którymi mogą współpracować i spać spokojnie wtedy, kiedy Europa pracuje i odwrotnie. Więc tak to wygląda. Tak, ale tych kontaktów jest sporo. To nie tylko kontakty z agentami, to też kontakty z uczelniami, z drużynami półamatorskimi, bo też w takich grają zawodnicy, którzy na przykład nie dostali angażu w trakcie sezonu i aby nie wypaść z formy, grają, no powiedzmy, że zawodowo, ale w półamatorskich drużynach czy ligach. Mhm. A do Stanów Zjednoczonych w okresie letnim jest letnia liga, a są inne rozgrywki. Wybierasz się, aby znaleźć tam jakąś perełkę i zaproponować ją na przykład Polfarmie albo innemu zespołowi. Jeszcze nie byłem, rozważam taką możliwość, natomiast to też się wiąże z kosztami, nie sposób wydać pieniądze i to musi się zwrócić, to musi mieć sens. Współpracuję z kilkoma osobami, również z wykładowcą akademickim na Uniwersytecie w Nevadzie, w Las Vegas, który zawsze jest na tych kampach w Las Vegas i jeżeli jest taka potrzeba, to on mi opiniuje, obserwuje Jest zaufany po prostu. zawodników i dzięki temu mogę też spokojnie pracować tutaj, nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na bilet. Fajnie byłoby spędzić tam trochę czasu, ale dopiero jeżeli będzie to zasadne. A jesteś spokojnym agentem, bo czasami słyszy się historie, gdzie agenci dzwonią do trenerów lub też prezesów i mówi, dlaczego mój zawodnik nie gra, powinien grać. Bo to też jest chyba część pracy agenta. Tak, oczywiście na tym też polega moja praca, żeby jednak sytuacja moich zawodników, ale też trenerów wyglądała jak najlepiej, więc czasami owszem, trzeba w taki bądź inny sposób wyegzekwować to, o czym rozmawiało się przed podpisaniem kontraktu, natomiast staram się mimo wszystko emocje gdzieś tam zostawiać przed spotkaniem czy przed wykonaniem telefonów. Rozmowy powinny być merytoryczne na temat, a nie jakieś wykrzykiwanie sobie różnych rzeczy, więc to jest stresujące, to bywa stresujące, natomiast
Na spokojnie, raczej. Adam, ty znasz ten biznes bardzo dobrze. Powiedz mi, ile jest w tym zawodowym sporcie koszykarskim na poziomie nawet PLK? Ile tam jest tego romantyzmu, takiego sportu, a ile typowego biznesu, pieniędzy? Romantyzmu i sportu jest bardzo dużo, czasami aż za dużo, ale zdecydowanie po stronie zawodników, tak? Dla nich to nadal jest pasja, nadal jest coś, co kochają robić. Rzadko który mówi, że idzie do pracy. Natomiast jeżeli spojrzymy na to od drugiej strony, czyli od strony klubu, od strony ligi, od strony kierownika, prezesa, trenera, agenta, najczęściej niestety jest to w 90% biznes. Nie ma przywiązania, nie ma współpracy. Albo ktoś sprawdza się i spełnia wymogi, albo nie. Więc trochę brakuje tego balansu z jednej i z drugiej strony, moim zdaniem. Zawodnicy powinni czasami podejść do tego chłodniej. Nie przeżywać tak bardzo każdego nietrafionego rzutu czy przegranego meczu, a z drugiej strony kluby czy pracownicy klubów powinni jednak trochę więcej tego wsparcia im okazać. Nie myśleć o tym w ten sposób, że zarabia tyle i tyle, musi wykonać swoją pracę super i jak jej nie wykona, to do widzenia, albo po premii, albo nie wiadomo. Nie, to jest życie mimo wszystko. To nie jest tylko praca, albo tylko romantyzm, tylko hobby. Trzeba znaleźć tą granicę. Co jest twoim takim celem, marzeniem zawodowym, jeżeli chodzi o koszykówkę? Bardzo trudne pytanie. W tej chwili pracuję nad kilkoma projektami wraz z chłopakami. Jednym z nich jest również zbudowanie profesjonalnej drużyny 3x3 zawodowej. Nie rozmawiamy tutaj o reprezentacji, więc to jeden z takich bliższych planów, które realizujemy, przygotowujemy już na przyszły sezon. W przyszłości na pewno sporo pracy w koszykówce takiej, gdzie również zawodnicy, którzy kończą już kariery, wspólnie będziemy mogli popracować, tak jak z Mike'em Ansleyem, obozy koszykarskie. Kto wie, może ktoś będzie chciał zostać skautem, może ktoś będzie chciał być trenerem. Jest tego trochę. Kuszące też jest poprowadzenie drużyny w PLK. Nie ukrywam, że ludzie mnie o to pytają. Ale roli menadżera? Tak, dyrektora sportowego, prezesa. Nie lubię słowa prezes. Nigdy nie miałem potrzeby w ten sposób się tytułować, czy jako dyrektor, czy jako prezes. No, pracuję dla dobra jakiejś tam organizacji, jakiejś tam firmy. Nieważne, czy jestem dyrektorem, kierownikiem, czy przedstawicielem handlowym. Chodzi o to, żeby jednak coś zmieniać na plus. Na ulicach Starogardu widziałem kilku chłopaków w t-shirtach z tym logo LDP Promotion. Z tego co wiem, to Tak. linia odzieżowa, masz projekt, bardzo ładny zresztą. To też jest taka część twojej działalności. Jest to absolutnie dodatek. Pomysł był taki, żeby wypromować agencję wśród zawodników właśnie przez pokazywanie loga, przez ubieranie ich w to logo na treningach, na wyjazdach drużynowych, pomiędzy meczami, gdziekolwiek. Więc zaczęło się od tego, od kilku bluz, kilku t-shirtów dla zawodników, żeby właśnie pokazać. Nosimy coś takiego, jesteśmy z tej agencji, ale coraz więcej ludzi, również anonimowych, zaczęło mnie o to pytać, więc w tej chwili jest to faktycznie linia, są dresy, są krótkie spodenki, t-shirty, czapki z daszkiem. Jest tego coraz więcej, w miarę też potrzeb. Rozmiary od 1,20 m do 2,20 m tak naprawdę, więc no, dzieje się. Życzę powodzenia twojej działalności, abyś został prezesem. W przyszłości będziemy kiedyś rozmawiać, ty w roli prezesa. Bardzo ciekawe karty, Mike Ansley, To wpływamy. Mike Hicks. Także to są takie karty z Polaków. Maciej Lampę, kawałek koszulki meczowej plus autograf.